opowiedzmy troszeczkę, co dzisiaj na nas czeka, a tematów nazbierało się dużo na nowy rok. Między innymi możemy się spodziewać prototypu samochodu od Apple. Tak jest, Apple Car. Czy ty, Dan, bo wiem, że jesteś dużym fanem produktów kalifornijskiego jabłuszka, można by powiedzieć, czy ty chciałbyś jeździć takim samochodem elektrycznym od Apple? Słuchaj, nadinterpretujesz moją fascynację tymi urządzeniami, bo ja ostatnio jestem na nie bardzo wkurzony i one po prostu nazwę Pro mają tylko w nazwie, a ja przewidziałem, jaki będzie rok 2021. Rok 2021 będzie rokiem mobile. Aplikacje mobilne wygryzają z rynku przeglądarki. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś z was, który przegląda na przykład Facebooka albo YouTube'a w przeglądarce na swoim telefonie. Myślę, że jest to jakiś 1% naszego społeczeństwa. Także masz rację, mobile, idziemy w tym kierunku, zdecydowanie. Czy ty słyszałeś o pomyśle szynobusów w Wielkiej Brytanii? Jak one mają być zasilane? Ostatnio jak o tym przeczytałem, to trochę się zszokowałem. Czy te szynobusy będą jeździć na angielskie śniadanie? Bekon, kiełbaski, troszkę fasolki i plus coś tam i kawałek pomidora? Tak, ale też i nie. Ponieważ będą działały one na biopaliwo stworzone z odchodów ludzkich. Tak jest. Biopaliwo, czyli no dobrze, dokładnie. To jest nowa... z Unii, Boże. Powiem o drewnianych satelitach. Możecie teraz powiedzieć, jak to możliwe, czy to jest realne do stworzenia. Powiem wam, że też miałem takie zdziwienie na twarzy, jak o tym pierwszy raz się dowiedziałem, ale potem zobaczyłem statystyki. Mamy 6000 satelit krążących wokół naszej Ziemi, a 60% z nich nie są potrzebne. Nie mamy z nimi łączności, nie korzystamy z nich i są po prostu kosmicznymi śmieciami. I właśnie z tym problemem chce walczyć firma japońska. Obawiam się o to drewno, czy ono to wiesz, nie narobi więcej szkody, ale ja tutaj właśnie otrzymałem od syna informację, ale te słuchawki po prostu mnie odcinają od rzeczywistości, więc muszę krzyczeć, przekrzykiwać. Skończyła się w domu sieć. Czy ty już zamówiłeś kilka wiader sieci od Elona Muska, powiedz? Widziałem pierwsze testy na YouTubie tej sieci. Podobno nie działa tak dobrze, jak wszyscy mówią, ale dajmy Elonowi trochę szansy. Ja powiem ci szczerze, w Warszawie, w centrum Warszawy nie mam problemu z internetem. Mój telefon, o którym możecie znaleźć też test na naszym kanale na YouTubie, odbiera 5G i kiedy Dan dzwonisz do mnie przed programem na Messengerze, to mogę śmiało odebrać, bo wiem, że 5G zafunduje mi dobre połączenie, ale nie wiem, czy wiecie, my tutaj cieszymy się 5G, a w Chinach startują prace, a właściwie już trwają nad 6G, czyli 500 razy mocniejszą, bardziej wydajną siecią. To jest w ogóle niewyobrażalną prędkością. Nie wiem, kiedy Dan do ciebie na wyspę to doleci, ale jak tylko będę mógł u mnie w centrum Polski, w Warszawie to przetestować, to dam znać. Czy widziałeś w przepowiedniach konsolę od KFC? Tego nie widziałem. Też nie widziałem jej na żywo, ale w internecie krążą materiały na ten temat. KFC Gaming, bo tak się nazywa ta nowo stworzona organizacja, wątpię, żeby to była firma, raczej strona na Facebooku, zaproponowali, KFC stworzyło, według tego, co możemy tam znaleźć oczywiście, nie wiadomo na ile to jest prawda, na ile żart, a na ile dobry marketing, ale o tym za chwilę, konsolę do grania, która podobno jest bardziej wydajna niż Xbox i PlayStation 5, czyli to najnowsze razem wzięte, a na dodatek dzięki cieple, które wydziela konsola, jak wiadomo, podgrzejemy kurczaki z KFC wewnątrz. Tak, dokładnie. Ja od razu zamawiam taką konsolę. Bardzo lubię kurczaki, lubię sobie zagrać. Przewidują absolutny Armagedon. To będzie koniec, to będzie nieszczęście, 7 lat nieszczęścia, ludzie będą robić sobie krzywdę, będą wybuchać wulkany, stopi się Kra. Nie straszmy naszych widzów, nie straszmy naszych widzów. Ale jesteśmy programem, żeby straszyć. Oj, nie. My nie straszymy naszych widzów, my ich zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy technologicznej. W Polsce i w całej Unii Europejskiej od nowego roku, od 31 grudnia obowiązują nowe przepisy. Wcześniej, powiem z własnego doświadczenia, bo przyznam się, że z dronami mam do czynienia od dosyć dawna. Moje pierwsze drony miały jakość kamery z nowych telefonów Poco.
Tutaj przepraszam wszystkich pokoziomków. Nie miałem nic złego na myśli, to tylko porównanie, ale wiem dosyć sporo na ten temat. Teraz doedukowałem się trochę w kwestii nowych przepisów. W uproszczonej procedurze wygląda to tak, że musicie się po prostu zarejestrować jako użytkownik i zdać kurs online. Te zabawki w rękach amatorów strasznie mnie irytują. Lubię, jak zawodowcy oczywiście na tym pracują, ale czasami mnie to irytuje i bardzo dobrze, żeby będą wprowadzone te wszystkie obostrzenia, bo będzie porządek i nie będzie latania. Nie mówmy o obostrzenia, ładniej brzmią przepisy. Obostrzenia się źle kojarzą teraz. Na pewno korzystacie z tej funkcji karuzeli, to się profesjonalnie nazywa. Mamy to na Instagramie, na Facebooku, ostatnio też LinkedIn i Twitter to wprowadził, a powiem wam, że zaczęło się to od Snapchata, tam po raz pierwszy to zostało wynalezione. Google Stories. Ciekawa historia. Czytałem o tym i podobno już niedługo w Google, w naszej przeglądarce będziemy mogli także znajdować różne relacje czy filmiki z TikToka na przykład. Ma to usprawnić, podobno, jak możemy znaleźć, ma to usprawnić korzystanie z tych treści, w sensie, żeby były łatwiej dostępne. Oczywiście po obejrzeniu filmu Dylemat Społeczny, który serdecznie polecamy. My wiemy, po co to jest robione, prawda? Toniemy w relacjach, w karuzelach, będziemy pływać jak takie meduzy. A my tutaj z Olim jesteśmy podcasterami, którzy pomogą wam wyjść suchą stopą na wyspę, żeby ominąć ten po prostu strumień niepotrzebnych informacji i wybrać ze świata technologii, życia i lifestyle'u to, co jest najlepsze. Amazon Music, i nie będę tutaj mówił o tym wielkim międzynarodowym sklepie internetowym Amazon, tylko o kolejnej części działalności Jeffa Bezosa, jak się okazuje, wchodzi w podcasting. To nie jest coś nowego, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, to jest bardzo popularne. Na przykład była do niedawna taka aplikacja jak Wondery, która ma miliony użytkowników każdego dnia, miliony słuchaczy. Na tej aplikacji mogliśmy znaleźć najpopularniejsze podcasty w Stanach Zjednoczonych i niedawno została ona kupiona właśnie przez Amazon Music za $300 milionów. Także takie inwestycje robią w Stanach, tak inwestuje się w podcasting w rozwiniętych podcastersko krajach. My tutaj musimy sobie radzić, Dan. Ja powiem wam, drodzy widzowie i słuchacze, że przez chwilę chciałem zostać tiktokerem, ale Oli powiedział, że no way. To już za dużo, byśmy musieli uciekać na Marsa z Elonem. A czy on jeszcze tam nie wylądował i nie wprowadził swoich praw? Swoim wózeczkiem marsjańskim? Jeszcze nie. Może mu się to uda. Ale właśnie wspomniałeś o tych prawach. Też coś wiem na ten temat. I jest to ciekawa sprawa, no bo wiecie, wszystko co mamy na Ziemi, to każde państwo ma swoje własne prawa. Ale co jeżeli ludzie faktycznie by zamieszkali na Marsie? Kto by tam zarządzał? Czy byłby jakiś rząd? Czy rządziliby ludzie? I są zwolennicy i tej teorii, i tej. To, co mówi Elon Musk, to żeby Mars miał swoją niezależną po prostu władzę tam i żeby rządzili ludzie, którzy tam mieszkają. Myślę, że jest to możliwe, o ile będzie ich 10, 15, 100. Ale kiedyś, jeżeli wszyscy nam uciekniemy, no to myślę, że te wzorce, które mamy na Ziemi, się powtórzą. Tak czy inaczej, aktualnie trwa walka i nie wiadomo, do kogo ma to należeć, kto ma tym zarządzać. A jest to dosyć spory problem i nasza przyszłość niedaleka, bo SpaceX, czyli firma Elona Muska, cały czas ciśnie do przodu, można by powiedzieć, i myślę, że im się to uda. Elon Musk przewiduje, że do końca 2030 roku to tak maksymalnie. Specjaliści mówią, że nie ma szans i że to tak 30, 40, 50 lat, zanim dopiero tam wylądujemy. Zobaczymy. Napiszcie w komentarzu, co myślicie, kiedy nam się uda, kiedy z ekipą Technopodcastu polecimy na Marsa. Kiedy będzie to możliwe? Ja myślę, że to będzie możliwe jeszcze w tym roku, najpóźniej w przyszłym. Wiesz dlaczego? Co łączy lemury i praludzi? Jak myślisz? I od razu podpowiem, że nie jest to Elon Musk. Nie chodzi ci tu o ogon? Też nie. Wyobraź sobie, że naukowcy sprawdzili, że praludzie mogli przetrwać mroźne zimy dzięki hibernacji. Okazuje się, że dzisiaj w przyrodzie hibernować mogą się tylko lemury.
Czy testowaliście już MacBooka z M1? M1, tutaj powiem dla wszystkich niezorientowanych jeszcze, to jest najnowszy procesor od Apple, który wyklucza w używanie, który zastąpił w ich produktach procesory Intela i jak Apple się chwali, są dużo bardziej wydajne, mocniejsze i niektóre z nich nie wymagają wentylatorów. No, MacBooki Air podobno nie mają wentylatorów, w ogóle są chłodzone naturalnymi takimi aluminiowymi rurami, których nie widać. To są takie, wiesz, wynalazki, ale ja, słuchaj, wiesz, no, my podłączymy tego MacBooka Air pod wszystkie peryferie. Ja obawiam się, że on się zagrzeje tak jak iPhone na słońcu.